W dzisiejszym odcinku zbudujemy paznokcie metodą Gelastic na formie. Naszym kształtem będzie migdałek. Opowiemy o produkcie, jakim jest Gelastic i przede wszystkim pokażemy, jak szybko zbudować paznokieć i zniwelować piłowanie do minimum. Nazywam się Magda, a to jest kanał dedykowany stylizacji paznokci. Dzisiaj z nami Marta Olesiak. Cześć. Indigo Nysa. Zresztą na pewno wiecie, dlatego że to nie jest pierwszy film na kanale z Martą i zazwyczaj te filmy się Państwu podobają, więc ja się bardzo cieszę. Tak, ja tym bardziej. Dzisiaj poruszymy temat Gelastic. Prosiliście w komentarzach, no i proszę, oto jest. Tak jest, będziemy przedłużać Gelasticiem na formie. Zaczynamy. Na opracowaną powierzchnię paznokcia aplikujemy primer bezkwasowy. Jako szkielet, bazę i top w jednym wykorzystamy Primo Ultimo. Paznokieć zbudujemy przy pomocy Gelastic w odcieniu Cover, a w uformowaniu go pomoże nam Liquid Control. Paznokieć naturalny opracujemy pilnikami o gradacjach 100/180 i 180/240. Skórki odepchniemy kopytkiem, uniesiemy je delikatnie frezem Cuticle numer 4, a następnie usuniemy przy pomocy cążek. Formę wytniemy nożyczkami numer 3, a boki natniemy nożyczkami do form. Narzędzie dwustronne do pracy Gelasticiem zostanie wykorzystane do rozłożenia produktu na paznokciu, a do wyrównania powierzchni topu i ułożenia linii światła posłuży nam pędzel Master Nail Art 007. Jeżeli do tej pory nie spotkaliście się z Gelasticiem, to kilka informacji w takim telegraficznym skrócie. Po pierwsze, to jest produkt do przedłużania o konsystencji modeliny, czyli jeżeli lubicie pracować na gęstych żelach, to na pewno będzie Wam się dobrze pracować również na Gelasticu. Po drugie, jest to produkt, który skraca czas pracy drastycznie. Skraca czas pracy nawet o 15 minut, jeżeli już masz wprawę, więc jeżeli przykładowo robisz 4 przedłużenia w salonie, to jesteś o godzinę do przodu, no bo po 15 minut na jednej klientce. Po trzecie, jest to produkt, który nie piecze w lampie, to też fajne ze względu na klientkę. I warto też wspomnieć, że o ile cała kategoria produktów akrylożeli nie jest jakoś bardzo popularna w Polsce, jest raczej traktowana jako alternatywa do przedłużania niż taki główny nurt, to są kraje, w których stylistki oszalały na punkcie właśnie Gelastica czy innych akrylożeli i one nie wyobrażają sobie codziennej pracy bez tego produktu. Po to też ten filmik, żebyście zobaczyli, jak nim pracować, bo kto wie, być może właśnie dołączycie do tej grupy wielkich fanów Gelastica. Rozpoczynamy od przygotowania naturalnej płytki. Skracamy wolny brzeg paznokcia pilnikiem Moon 100/180. Kopytkiem delikatnie odsuwamy skórki, nie wpychamy go zbyt mocno, jedynie przesuwamy ich granice. Gradacją 180 bardzo delikatnie opracowujemy płytkę paznokcia od góry. Powierzchnię płytki opracowujemy do momentu, aż nie stanie się całkowicie matowa. Jeśli zauważymy, że powierzchnia jest niewystarczająco zmatowiona, zmienimy gradację pilnika na 240 i poprawimy nasze matowienie. Odpylamy mięciutkim pędzelkiem i sięgamy po frez Cuticle numer 4. Ustawiamy obroty powyżej 20 000. Frezem pracujemy poziomo, nie kierujemy go od góry, aby nie uszkodzić płytki. Skupiamy się jedynie na okolicy przy skórkach. Staramy się nie dotykać płytki paznokcia, tylko przegłaskać skórkę i podnieść ją delikatnie do góry. Skupiamy się, aby skórka została wycięta w całości za jednym razem, czyli wszystko, co podniósł nam frez, wycinamy jednym pociągłym ruchem. Przemywamy paznokieć wacikiem nasączonym fioletowym cleanerem, a dla ułatwienia sobie pracy składamy przy tym wacik na pół, zważając na to, aby pod skórkami płytka była dobrze odtłuszczona. Po przemyciu cleanerem płytka powinna stać się matowa, wtedy mamy pewność, że paznokieć został dobrze odtłuszczony. Zabieramy się za dopasowanie formy, czyli naszego szablonu. Przed odklejeniem jej od papieru pozbywamy się jajeczka w formie i dopasowujemy ją do kształtu paznokcia. Ponieważ życie trzeba sobie upraszczać, a nie utrudniać, Marta ma taki sposób na podkładanie formy, że zanim nie podłoży tej formy dokładnie pod paznokieć, to nie odkleja formy od papieru. Dzięki temu nie przykleja jej się forma do rękawiczek na przykład, no bo wiadomo, formy Indigo mają bardzo mocny klej. Pamiętajcie, że każdy instruktor ma swój sposób na pracę i właśnie po to zapraszamy różnych instruktorów, żebyście mogli podpatrzeć różne takie triki i smaczki każdego z nich. Przymierzamy formę do paznokcia i sprawdzamy, w którym miejscu powinniśmy ją wyciąć. Jeżeli widoczne są dziury po bokach, oznacza to, że musimy pogłębić sam środek formy, aby została dopasowana idealnie do kształtu paznokcia naszej klientki.
Sprawdzamy, czy tak docięta forma pasuje do paznokcia i jeśli wszystko się zgadza, odklejamy ją z papieru i na czysto podkładamy pod paznokieć. W pierwszej kolejności zamykamy płatki dolne. Następnie zaklejamy formę o 3 oczka dalej niż długość docelowego budowanego przez nas paznokcia. Marta zbuduje paznokieć do długości 3, więc formę zaklejamy na poziomie 6. Dodatkowo uwalniamy wały boczne, wykonując nacięcie skośne w miejscu, gdzie kończy się naturalny, wolny brzeg paznokcia. Odchylamy zewnętrzną część nacięcia i odcinamy ją. Tak podłożona i podcięta forma daje nam możliwość uzyskania pięknego tunelu bez użycia zaciskarki. Patrząc na paznokcie z góry, nasza forma nie powinna być ani szersza, ani węższa od paznokcia. Powinna być taka sama, powinna dobrze przylegać i być tak po prostu przedłużeniem paznokcia. Dodatkowo możemy podłożyć sobie pilnik od boku w linii prostej i wtedy widzimy, czy nasza forma jest podłożona do samych krawędzi. Mamy wówczas pewność, że nie mamy przy krawędziach żadnej luki, w którą mogłyby spłynąć produkty. Primer bezkwasowy odsączamy o wewnętrzną stronę szyjki buteleczki, a następnie o suchy wacik. Przesmarowujemy płytkę tak, jakbyśmy malowali warstwę lakierem klasycznym, czyli cieniutko. Primer bezkwasowy stworzy nam lepką warstwę na powierzchni paznokcia, więc nie czekamy aż odparuje, bo nie odparuje. Nakładamy kolejną warstwę produktu na tą klejącą się warstwę. My często mówimy na szkoleniach, że to jest taka jakby dwustronna taśma klejąca. Teraz przechodzimy do aplikowania bazy i od razu wykonamy szkielet. Użyjemy do tego produktu 3 w 1, czyli Primo Ultimo, który dedykowany jest do Gelastika. Nakładamy produkt delikatnie, wmasowując go w płytkę. Ponieważ od razu formujemy szkielet, dobieramy delikatną kuleczkę, kładziemy ją na środku formy, ustalamy długość, do której budujemy paznokieć, w naszym przypadku będzie to długość 3, i modelujemy szkielet na kształt migdałka. Jeżeli potrzebujemy, dobieramy produkt i delikatnie go rozkładamy. Podpychamy tak, aby wychodził z boku paznokcia, tak jak podkładaliśmy pilniczek. Szkielet utwardzamy przez 60 sekund w lampie. Podważamy utwardzony szkielet sondą od boków, zgniatamy formę w środku, delikatnie odklejamy płatki i wysuwamy formę. Sięgamy po dwustronne narzędzie do Gelastika i Gelastik w odcieniu Cover. Za pomocą szpatułki pobieramy Gelastik prosto z butelki. Wyciągamy kulkę produktu, która powinna wynosić 1/3 docelowej długości paznokcia i przekładamy ją w okolicy naturalnej płytki. Do porcelanowego słoiczka wlewamy Liquid Control i moczymy w nim pędzelek do Gelastika. Odsączamy go delikatnie o suchy wacik, aby nie był zbyt mokry. Powinien być jedynie nawilżony. Pracując pod kątem 45 stopni, rozkładamy Gelastik po szkielecie. Formujemy produkt, rozpoczynając od okolicy skórek. Delikatnie masujemy, unikamy mocnych ruchów na powierzchni, bez dogniatania i dociskania. Co jakiś czas zamaczamy pędzel ponownie w Liquid Control, aby zawsze pracować wilgotnym. I tu się właśnie zaczyna ta gelastikowa magia, ponieważ produkt rozkładamy sobie dokładnie tak jak chcemy. Czyli jesteśmy w stanie zbudować paznokieć jeszcze przed włożeniem ręki do lampy, jeszcze przed tym, zanim ten produkt się utwardzi. No i to jest geniusz, kochani, dlatego że jak już nabierzemy wprawy i będziemy w stanie ułożyć sobie ten paznokieć, prawie że tak, jak ma wyglądać w efekcie końcowym, to nasze piłowanie w pewnym momencie będzie ograniczone do zupełnego minimum. Oczywiście nie wydarzy się to przy pierwszym, przy drugim, może nawet nie przy 5. podejściu do Gelastika, ale jak już nabierzecie wprawy, to zobaczycie taką różnicę, której nie da się porównać do pracy zwykłym żelem. Nie pracujemy pędzlem pionowo, a układamy go na płasko do powierzchni. Prowadzimy delikatne, wygładzające ruchy. Kiedy produkt pod skórkami jest ułożony, przechodzimy do układania boków. Już na tym etapie formujemy łuk górny i sprawdzamy, czy produkt jest rozłożony jednolicie. Nie powinno być nigdzie ciemniejszych plam ani nierówności. Dopiero wtedy utwardzamy w lampie przez 60 sekund. Pilnikiem o gradacji 180 nadajemy pożądany kształt migdałka i dopracowujemy krawędzie boczne. Przy tak rozłożonym produkcie wystarczy minimalne opracowanie kształtu i powierzchni paznokcia. Wyrównujemy jedynie krawędzie. Ważne, aby pilnik trzymać od spodu i kierować się łukiem ku wolnemu brzegowi. Czynność powtarzamy także z drugiej strony. Dążymy do tego, by ramiona tunelu były na tym samym poziomie. Zmieniamy pilnik na gradację 240 i dopieszczamy okolicę przy skórkach, trzymając go pod kątem mniej więcej 45 stopni. Gumeczka, która jest na krawędzi pilnika, powinna opierać się na skórce, tak aby jej nie zaciąć. Dzięki rozsądnemu rozłożeniu produktu nadmierne piłowanie nie jest potrzebne.
Wyrównujemy linię włosa tak, aby na całej długości paznokcia była jednolita. Odpylamy paznokieć mięciutkim pędzelkiem i przecieramy wacikiem nasączonym w cleanerze Wipe Off. Starannie i dokładnie oczyszczamy też powierzchnię od spodu. Ponownie sięgamy po Primo Ultimo, którym wykonaliśmy szkielet i wykańczamy całą stylizację. W tym wypadku posłuży nam za top nawierzchniowy. Rozprowadzamy go z minimalnym odstępem od skórek, aby uniknąć efektu ich zalania. Przed samym utwardzeniem przesuwamy produkt delikatnie pod skórki i wyrównujemy powierzchnię topu na całej długości i szerokości paznokcia. Pionowymi ruchami poziomujemy produkt na paznokciu przy pomocy pędzelka Nail Art 007. W ten sposób uzyskujemy idealną linię światła. Dodatkowo możemy wypoziomować top, odwracając paznokieć klientki wnętrzem dłoni do góry. Chwilę przytrzymujemy, sprawdzamy wypoziomowanie i jeśli wszystko się zgadza, utwardzamy w lampie przez 60 sekund. Po utwardzeniu delikatnie dopracowujemy krawędzie boczne pilnikiem o gradacji 180. Primo Ultimo jest produktem, który posiada lepką warstwę. Przemywamy ją wacikiem nasączonym cleanerem Super Shine, a następnie polerujemy powierzchnię paznokcia suchym wacikiem. I gotowe! Piękne, przedłużone paznokcie metodą Gelastic zagościły właśnie na dłoniach naszej modelki. I powtórzymy to raz jeszcze, żeby ta informacja wybrzmiała. Stylizacja salonowa, przedłużenie salonowe dzięki Gelasticowi można wykonać krócej niż w godzinę. I to już koniec naszego odcinka. Dajcie znać w komentarzach, czy pracowaliście kiedyś na Gelastiku albo na jakimś innym akrylożelu, jakie są Wasze wrażenia, albo na przykład co się Wam w nim nie podoba, a my już odpowiemy tak, żebyście dali szansę temu produktowi raz jeszcze, bo naprawdę warto. Pamiętajcie, że jesteśmy w każdy czwartek o godzinie 17 z nowiutkim, świeżutkim materiałem dotyczącym stylizacji paznokci. Dzięki za uwagę, cześć!